Siemaneczko, z tej strony Anioł, witam cię serdecznie na kanale. Jak widzicie, jestem już na mapie KVK. Zrobimy sobie tutaj szybki przegląd rankingów, no i tego, czym będę grał. Zaczniemy może od sezonowych talentów, bo skoro tutaj jestem, to zacznijmy od tego. Zasady tych talentów są bardzo proste. Na początku wybieramy sobie jedno drzewko, tym razem w tym sezonie musimy sobie wybrać jedno drzewko i je ukończyć. Dopiero wtedy będziemy mogli sobie rozdać resztę punktów. Punktów możemy mieć 15. Tutaj macie potwierdzenie tych słów, także wróćmy sobie tutaj. Pierwsza umiejętność kosztuje 1 punkt, kolejna 2, fioletowa 3, no i złota 4, więc łącznie mamy tutaj 10. No i pozostaje nam potem 5 punktów do wykorzystania. Z racji takiej, że gram strzelcami, biorę sobie tutaj akumulację zasług, 200 000 więcej, więc co tydzień będę miał 300 000 zasług w zanadrzu. Następnie wezmę sobie prędkość marszu. Talent obok jest moim zdaniem dosyć słaby, więc zdecydowanie wolę prędkość. Tutaj mamy tylko 5% redukcji obrony. Niby zawsze coś, ale prędkość mi się tutaj przyda zdecydowanie bardziej. Fioletowy talent musimy mieć, akurat ten talent jest bardzo fajny. Przydatny dla wszystkich jednostek dystansowych, czy to magów, czy to łuczników. No i tutaj creme de la creme. Dodatkowy zasięg, który zwiększa nam zasięg strzelców do zasięgu magów, ale w zamian tracimy 20% podstawowego ataku. Mimo wszystko polecam wziąć ten talent nawet mainom magów, gdyż no ten slow nie jest jakiś wybitny. Każdy z was ma na pewno Magrat i Zejdę, więc na pewno skorzystacie również z tego talentu. Także to drzewko mamy już zrobione. Następnie wezmę sobie tutaj prawdopodobnie ten talent, który zwiększy moje obrażenia o 1%. Następnie wezmę sobie redukcję kosztów leczenia za surowce o 5%. No i na sam koniec zostaną mi 2 punkty. Prawdopodobnie wezmę sobie 10% więcej meritów. No i na sam koniec wezmę sobie ten talent. Ten talent zwiększa nasze surowce, które zebraliśmy o 15%. Tak będą wyglądać moje talenty. Zerknijmy sobie na szybko w polityki. Tak wyglądają na ten moment. Tutaj wybrałem sobie kontrowanie piechoty. Niżej kontrowanie magów. Tutaj biorę oczywiście tempo produkcji eliksirów. Niżej możecie tak naprawdę wziąć sobie co chcecie. No i tutaj jeszcze mamy tak naprawdę kilka wyborów. Najważniejszy wybór to oczywiście ja biorę tutaj talent numer 3, który zmniejszy koszt leczenia za surowce o 20%. 5% mamy z talentu sezonowego. Tutaj mamy 10%, więc łącznie podstawowo tych procent mamy minus 35. Dojdą do tego jakieś wioski, no i myślę, że coś tam sobie poleczę. Natomiast idąc dalej w tych politykach, tutaj oczywiście biorę ponownie prędkość produkcji eliksirów. Polityka niżej nie ma dla mnie znaczenia. Tutaj chyba wezmę sobie nawet zwiększone dzienne leczenie za surowce. Zobaczymy. No i tutaj stajemy przed ostatnim wyborem. Mój wybór padnie na Stand Alone. Będę zadawał 2% więcej obrażeń wszystkim zgrupowanym armiom. Myślę, że to jest najlepszy talent, jeśli nie gracie pod zgrupowane armie. Polityki mamy już za sobą. Zerknijmy sobie jeszcze w rankingi, jak tutaj się plasuje, na której pozycji. Pod względem mocy jestem 604, więc nie jest najgorzej. Z reguły byłem gdzieś tam niżej. Z ciekawości sobie zerknijmy w tego gościa i zobaczmy, czy ma już te piątki. Gość jest na 600 pozycji. Jak widzimy, te piątek jeszcze nie ma, więc jestem mimo wszystko dobrej myśli. Już nieraz walczyłem przeciwko te piątkom. Na tym KVK oczywiście również będę celował w 12 milionów zasług minimum. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj mamy zasługi. Ludzie już troszkę walczyli, bo jest 6. dzień Lorda. Dzień walk, więc coś tam próbują zyskać. Ja nie walczyłem, nie próbowałem, bo jeszcze mam prawie 2 miliony w szpitalu, więc muszę się wyleczyć, żeby wejść zdrowy do strefy drugiej. Wyleczony do strefy drugiej nie będę w 100%, bo tak naprawdę jeszcze 3 dni można powiedzieć. Przez 3 dni tego nie wyleczę, ale jak widzicie tutaj są tylko orły, więc moja główna broń jest jak najbardziej gotowa do walki. Natomiast wróćmy sobie do rankingów jeszcze. Merity za poprzedni sezon wyglądają tak. Oczywiście nie skończyłem z poprzedniego KVK z 20 plus milionami. Tych milionów miałem tam chyba 16. Tutaj jest to trochę przekłamane. Sala nas nie interesuje. Zebrane surowce to może być ciekawe.
Ludzie już mają tutaj po 100 milionów niemalże. Nieźle tutaj lecą. Jestem 762. Nie jest może wysoko, ale na surowce nie narzekam, więc chyba nie ma tragedii. Behemoty to jest nic. Siła przymierzy tutaj nie znaczy to absolutnie nic, bo na pewno nie jesteśmy najsilniejsi na tym KVK. Ale mimo wszystko na pewno jest to KVK bardziej wyrównane niż to poprzednie, więc jestem dobrej myśli. Co do poprzedniego KVK, to jestem ciekaw, jak sobie poradzą drużyny, na które walczyliśmy. NF, RFF i WGL. Także tego jestem na pewno ciekaw, jak sobie poradzą w bardziej wyrównanych starciach, chociaż tam nie wszystkie te KVK są dosyć wyrównane, ale mniejsza z tym. Temat KVK był w poprzednim odcinku. Tutaj mamy jeszcze wieże, tak? Pod względem wież jesteśmy pierwsi. No i merity jeszcze się nie naliczają, więc tak to wygląda. U nas nie walczyliśmy, jak widzicie, jeszcze nie nabijaliśmy sobie na lewo, ale są przymierza, które coś tam zrobiły. Z racji takiej, że wszystkie moje legiony zbierają, a chciałem wam pokazać to, czym będę tutaj walczył, to wejdziemy sobie w szlak Behemota, czy jak to tam się nazywa. Oczywiście nie będziemy walczyli przeciwko lodowej smoczycy, ale w ten sposób możemy sobie ustawić, mogę wam pokazać moje ustawienia, jakie mam. Na pierwszym setupie mam tutaj tak naprawdę pod latającą kawalerię te dwa legiony, których używam. Ta reszta tutaj jest po prostu, aby była. Na dwójce mam strzelców pod mobilność, ale na ostatnim KVK tego nie grałem. Tutaj Niko biegał z piórkiem, ale piórko musiałem rozłożyć, żeby sobie ulepszyć inne artefakty, więc to ustawienie też jeszcze nie jest gotowe. Ale tak naprawdę będę grał tutaj trójką prawdopodobnie, gdy wyleczę swoją kawalerię. To jest moje ustawienie do kawalerii. Wiem, może nie wygląda jakoś kozacko, ale naprawdę przyniosło mi sporo zasług, więc na to ustawienie nie narzekam. Do tematu kawalerii zaraz wrócimy, ale przejdźmy sobie jeszcze do głównego tutaj ustawienia, którym będę grał, czyli ustawienie numer 5. To jest moje główne ustawienie, którym będę grał. Mam tutaj 4 legiony strzelców i 1 legion piechoty. Oczywiście tutaj moja para Indis z Kelą oraz z pierścieniem. Dlaczego Indis i Kela? Pewnie ktoś nowy może zapytać, starsi na pewno wiedzą. Gram Indis i Kelę z tego względu, że na drzewku Indis mam minus 30% ciężko rannych jednostek. Zaraz drzewko wam pokażę. No i oczywiście nasza Kela tutaj. Rozwiniemy sobie to. No i dodatkowo Kela zmniejsza ilość ciężko rannych jednostek o kolejne 15%. Więc łącznie mam minus 45% ciężko rannych jednostek, do tego pierścień. Te czwórki są tanie w leczeniu, więc mi piechoty tak naprawdę nie brakuje na polu walki. Może nie robi za dużo, ale do zatrzymania, do przyblokowania na pewno tutaj jest i sprawdza się naprawdę dobrze. Pokażę wam jeszcze na szybko pupile, jakie tutaj mamy. Moja Magrat biega z takim pupilem, jeden piaskowy jaszczur. Syndrion biega z takim tutaj ptakiem nocy. Jest to chyba mój jedyny pupil z 3-gwiazdkowym talentem. Kolejny pupil, również piaskowy jaszczur, Kinara Niko oraz piaskowy jaszczur. No i tutaj Falgrim biega z takim pupilem. Tego pupila sobie ulepszę na tym KVK, gdy będę miał dostęp do sklepu za zasługi. No i wtedy sobie te talenty powbijam na 2 gwiazdki. Kupię sobie może jeszcze właśnie Fierce Attack na 2 gwiazdki. No i taki pupil powinien coś tam już bić. A no i ostatni pupil do piechoty. Taka tania wersja jadowitego jaszczura, ale naprawdę również przynosi mi sporo zasług. Szczególnie ten jaszczur dobrze działa, gdy używamy zamrożenia z pierścienia. Nie jestem tego pewny, ale nasz legion w czasie niewrażliwości nie zadaje obrażeń z kontrataku. Tak, nie zadaje obrażeń z kontrataku. Ale jako ciekawostkę wam powiem, że pupile zadają swoje obrażenia. Zadajemy obrażenia z talentu, zadajemy obrażenia z kontrataku tego talentu w pupilu oraz zadajemy obrażenia z zaawansowanego kontrataku. Dlatego używam tutaj takiego ustawienia. Polecam właśnie ustawienie pierścień plus jadowity jaszczur. Na pewno w tamtym KVK niejedna osoba widziała, że przynosiłem po 10 000 zasług takim gównomarszem, więc mimo wszystko naprawdę dobrze działa. Dla porównania powiem wam, że ten marsz przynosił po 10 000 zasług, na moi strzelcy przynosili mniej więcej po 12 i to jak mieli naprawdę niezły run. Więc naprawdę nie śpijcie na jadowitym jaszczurze. Pokażę wam jeszcze na szybko drzewka, jakich używam w legionach strzelców. W drzewku talentów 21% powinno mi wystarczyć. Pamiętajcie, że mam jednostki T4, a te czwórki są szybsze od jednostek T5 podstawowo.
więc ja na prędkość tutaj nie narzekam, do tego gram elfami, więc mam jeszcze dodatkowe plus 5% prędkości marszu, więc naprawdę tyle prędkości, jestem wręcz przekonany, że mi wystarczy. Tutaj mamy drzewko Syndriona, kapitanem będzie jeszcze Magrat, Magrat również ma tutaj 21%. Pamiętajcie, że Zejda ma w swoich umiejętnościach prędkość marszu, dlatego tutaj nie mam na 5, tylko mam na 3. Kolejnym bohaterem, kolejne drzewko to Kinara, tutaj jest głównym bohaterem. Również tutaj mamy 21%, tutaj jest 6, tutaj jest 10, no i tutaj jest 6, może 22, ale naprawdę ten 1% szybciej mi nie przeszkadza z tego względu, że gram tutaj tak naprawdę tym marszem, szczególnie pod ten talent. No a z racji takiej, że ten marsz jest ciut szybszy, no to pierwszy uderza przeciwnika, slowuje takiego przeciwnika o 30% na 10 sekund, no i reszta moich marszy może sobie w taki cel troszkę dłużej pobić. Owszem, przez to, że ten talent sobie tutaj wymaksowałem, nie ukończyłem na przykład tego drzewka, ale ten marsz jest tak naprawdę do nakładania debuffu, do spowolnienia wroga, no i wtedy reszta moich marszy może sobie postrzelać. No i ostatnim bohaterem do strzelców będzie tutaj Falgrim. Na Falgrimie mam tutaj 6%, no i tutaj mam również 6%. Pamiętajcie, że i Falgrim, i Sybil mają w umiejętnościach prędkość. Prędkość tego marszu również oscyluje w granicach 21-22%, więc wszystko tutaj jest jak należy. Jeśli ktoś z was się zastanawia, dlaczego gram tutaj drzewko strzelec wyborowy, a nie drzewko umiejętności, no to wyjaśniłem to w filmie o Falgrimie. W dużym skrócie, dlaczego gram to drzewko. Po prostu chcę mieć dostęp do tego talentu, który zwiększa przyrost naszego szału o 15%. Ten przyrost działa na każdą turę, działa na każdy talent. Jak wiecie, pupil Falgrima również generuje nam szał. Także cały ten build jest dookoła gromadzenia szału. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Ja naprawdę jestem dobrej myśli. Tak silny jeszcze nie byłem jak teraz, więc naprawdę nie mogę się doczekać. No i jeśli się uda, postaram się zrelacjonować te walki, bo sam jestem ciekaw, jak sobie tutaj poradzę. Jedno jest pewne, nie będzie to łatwe KVK, ale jak zawsze postaram się dać z siebie te 40%. No i oczywiście mój główny cel to 12 milionów zasług, a czy licznik stanie na 12, no to zobaczymy. Więc zapraszam do śledzenia, bo będzie to naprawdę szalone KVK. Gramy tutaj FFA, więc każdy na każdego, dopiero w zonie 4 wybieramy sobie sojuszników, więc naprawdę będzie to szalone KVK. No i żeby cię to nie ominęło, pamiętaj o subskrypcji, zostaw łapkę w górę, dziękuję oczywiście wspierającym, no i słyszymy się w kolejnym filmie.